Witajcie na kanale EV Repair. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam 5, a może nawet 6 czynności, które za niewielkie pieniądze oszczędzą Wam bardzo drogich napraw. Także oglądajcie. Delikatnie się przypromuję i zaproszę Was na stronę evrepair.pl, gdzie możecie kupić akcesoria, części, a przede wszystkim ładowarki do Waszych samochodów elektrycznych. Trzymajcie się, cześć. Pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy ze względu na panujące obecnie temperatury i ilość zdarzeń, która do nas trafia, to oczywiście sprawa związana z klimatyzacją. I dosyć często ostatnio wymiany kompresorów klimatyzacji spowodowane pewnymi zaniedbaniami serwisowymi. I tutaj muszę przypomnieć o niezbyt kosztownej, ale niesłychanie potrzebnej procedurze serwisowej, czyli serwisowaniu klimatyzacji, a w szczególności wymianie osuszacza, który wyłapuje wszelkie zanieczyszczenia z układu. I akurat w Tesli ta czynność to jest po prostu normalna czynność serwisowa, którą trzeba dokonywać co jakiś czas. Mało tego, system samochodu będzie nam o tym przypominał, także bardzo Was proszę, pamiętajcie o wymianie osuszacza, o uzupełnianiu płynu, o uzupełnianiu oleju po tej czynności itd. Korzystajcie oczywiście ze sprawdzonych serwisów, najlepiej EV Repair. Drugą czynnością, którą zalecamy i którą pokazywaliśmy akurat, jak jej nie wykonywać poprawnie, to jest czyszczenie układu przewietrzania i układu chłodzenia w tych samochodach, bo niestety osłabiona wydajność układu chłodzenia też ma wpływ na złą pracę i na niszczenie się układu klimatyzacji. I ta zima ostatnia nam to udowodniła i dodatkowo te samochody, które zostały zmęczone podczas tej zimy, teraz latem też dają takie objawy właśnie w postaci psujących się kompresorów. Pozostaje mi zaprosić Was, abyście odwiedzali dobre warsztaty, a najlepiej znowu warsztaty EV Repair i czyścili swoje układy przewietrzania, czyścili chłodnice. Bardzo często tak naprawdę wziąć pod uwagę ogólne koszty tej całej procedury, nawet lepiej jest wymienić chłodnicę, niż ją po prostu czyścić, bo uwierzcie mi, te małe drobinki piasku, które tam się dostają między użebrowanie, one są nie do wyciągnięcia i lepiej jest wstawić po prostu nową chłodnicę po tych paru latach użytkowania, bo koszt jest po prostu minimalny, a producentów, którzy dostarczają nam chłodnicę w zamienniku, jest naprawdę dużo. Kolejna czynność serwisowa, o której muszę przypomnieć, to docieranie hamulców. Jest to czynność, którą należy wykonać przynajmniej 2 razy, czyli przed i po sezonie zimowym, a dodatkowo czyszczenie układu hamulcowego, czyli każdorazowo rozebranie układu hamulcowego, wyczyszczenie go z różnego rodzaju pyłów i zanieczyszczeń, przesmarowanie i złożenie ponownie. Przypominam, że układ hamulcowy w samochodach elektrycznych jest narażony na degradację spowodowaną tym, że korzystacie głównie z rekuperacji, nie korzystacie z hamulców, co doprowadza do różnego rodzaju zastań. Tak, czyli na przykład nieużywane klocki po prostu zastają się w prowadnicach, dochodzi do korozji międzymateriałowej, między na przykład zaciskiem a klockiem i później w sytuacji hamowania awaryjnego pracuje nam tylko jeden klocek, tarcza zużywa się nierównomiernie. Dodatkowo nieużywane tarcze pokrywają się korozją i przy normalnym nawet hamowaniu zużywają się nierównomiernie. Dlatego ważnym jest, żeby pomimo braku konieczności jednak hamować hamulcami od czasu do czasu, a jeżeli nie, to przynajmniej dokonywać tej procedury docierania. Tutaj dodatkowo dostaniecie linka do filmu, który już był na naszym kanale, a przy okazji w ramach przeglądu przynajmniej raz do roku przeczyścić układ hamulcowy. Przy okazji oczywiście przypominam, że trzeba też dbać o płyn hamulcowy, bo płyn hamulcowy ma wpływ na efektywność hamowania. Innym bardzo ważnym aspektem, o którym chciałem powiedzieć, są oczywiście filtry, a w szczególności filtry HEPA, których zanieczyszczenie doprowadza do obniżonego przepływu powietrza przez podgrzewacz kabinowy. W zimie skutkuje tym, że te podgrzewacze kabinowe nam wysiadają. Wymiana podgrzewacza kabinowego to są bardzo duże koszty, dlatego zdecydowanie lepiej jest dbać o to, żeby ten filtr był nowy. I też chciałem wspomnieć o tym, że oczywiście możemy wymienić cały filtr. W Tesli ten filtr występuje jako całość, obudowa razem z tym filtrem w środku, ale jeżeli naprawdę chcecie zaoszczędzić, można ten filtr wyciąć i wkleić filtr zamiennikowy, chociażby z firmy Bosch czy z firmy Febi. Kolejna rzecz, o której należy wspomnieć, to profilaktyka baterii. Szczególnie dotyczy to starszych modeli S i X, gdzie baterie posiadają, jak pamiętacie, te dolne zawory, które potrafią się zanieczyścić, które potrafią stwardnieć i po prostu puścić wodę do środka, czyli dostaje nam się wilgoć do środka do baterii. Dodatkowo bateria ma też w starszych modelach górne pokrywy, które korodują i przez nie dostaje się woda. Te wszystkie rzeczy należy po prostu sprawdzić raz na jakiś czas. W zasadzie zawory wypadałoby nawet raz na te 5 czy 6 lat zdjąć baterię, zdjąć osłony i te zawory najzwyczajniej w świecie wyczyścić, bo uwierzcie mi, zbiera się tam czasami gigantyczna ilość brudu, zresztą będziecie widzieć to wszystko na przebitkach. Także pamiętajcie, żeby przynajmniej zaglądać tam samemu raz na jakiś czas, żeby używać padów podnośnikowych i nie zaginać sobie osłon zaworów, a na pewno warto przyjeżdżać raz do roku do sprawdzonego warsztatu, najlepiej z sieci EV Repair i takie rzeczy po prostu sprawdzić. Kolejna rzecz, o której muszę wspomnieć, która dotyczy w szczególności starszych Tesli modele tylnonapędowych, ale też i nieco nowszych w wersjach Performance, które mają właśnie ten duży silnik. Jeżeli nie chcecie, żeby ten silnik właśnie był takim eksponatem muzealnym,
to należy go sprawdzać. Profilaktyka tego silnika polega na tym, że gdy mamy samochód na podnośniku, jesteśmy w stanie bez rozbierania czegokolwiek wyciągnąć encoder, to jest taki czujnik obrotów tego tutaj wału. Jesteśmy w stanie zobaczyć, czy jest na nim wilgoć. Jeżeli na nim znajduje się wilgoć, to mamy już pierwszy sygnał, że coś z tym silnikiem dzieje się nie tak i że prawdopodobnie, że płyn chłodzący dostaje się do stojana. Jeżeli po takiej diagnozie okaże się, że nic się z silnikiem nie dzieje, a silnik nie był wcześniej naprawiany, warto jest zastosować takie rozwiązanie. To jest Coolant Delete, czyli urządzenie, które pozwala nam skasować chłodzenie wirnika i spowoduje, że temat związany z wyciekiem płynu chłodzącego do wnętrza silnika się już nigdy nie powtórzy. Przypominam też tym, którzy twierdzą inaczej, że te silniki mają odcięcie temperaturowe. Jeżeli inwerter będzie wyczuwał za wysoką temperaturę, będzie limitował dostęp energii i raczej nigdy to nie doprowadzi do tego, żeby się zniszczyły łożyska, co niektóre firmy twierdzą. Gdy podczas takiej diagnostyki i testu drogowego okaże się, że z tego silnika wydobywają się jakby niepokojące dźwięki, no to mamy dwa sposoby zapobieżenia temu, albo inaczej, dwa sposoby poradzenia sobie z tym. Bo profilaktyka oczywiście polega na tym, że musimy to sprawdzać i przypominam jeszcze raz, że my rekomendujemy coroczną wymianę oleju tutaj w przekładni. Nie dlatego, że ten olej się zużywa. Te oleje mają dużo dłuższe przebiegi międzyserwisowe, natomiast chodzi o to, że tak naprawdę sprawdzenie kondycji przekładni odbywa się poprzez zmianę oleju. Tak? I dopiero po analizie oleju widzimy, czy mamy opiłki, czy coś się dzieje, jesteśmy w stanie sobie mniej więcej wyobrazić, co się w środku w tej przekładni dzieje. I jeżeli coś będzie się działo i będą dochodziły niepokojące dźwięki z przekładni, mamy cały taki zestaw do remontu przekładni i jednocześnie do wymiany łożysk na wirniku. Gdyby te dźwięki dochodziły tylko z miejsca wirnika, to mamy też pomniejszony zestaw, w którym znajdują się dwa łożyska do naprawy wirnika oraz cały niezbędny zestaw uszczelek w momencie, gdy będziemy rozbierać silnik. To jest akurat bardzo ważny element. Bardzo dużo firm składa silniki na starych uszczelkach, które skleja silikonem. Nie zawsze to jest dobre i jednocześnie zmniejsza przepływ cieczy wewnątrz silnika. Także pamiętajcie o tym, że należy używać sprawdzonych i dobrych rozwiązań. I oczywiście robić to w sprawdzonej sieci serwisowej. No i na koniec najważniejsza rzecz, czyli sprawdzenie samochodu przed zakupem. Akurat mamy w tej chwili sprawdzenie Tesla Model Y przed zakupem. Dlaczego to jest ważne? Bo to Wam pozwoli uniknąć największych wydatków. Uwierzcie mi, że bardzo często klienci unikają złych decyzji i gigantycznych wydatków związanych z naprawą samochodu elektrycznego dzięki temu, że przyjeżdżają do warsztatów sieci EV Repair, czy nawet innych warsztatów, które mają umiejętności w tym kierunku i sprawdzają te samochody przed zakupem. Możecie uniknąć problemów z silnikami, problemów z baterią i wszystkich tych problemów, które wymieniłem wcześniej, właśnie dzięki temu, że te samochody sprawdzicie. Dodatkowo, jak wiecie, te samochody mają dużo problemów z zawieszeniami i to pozwoli Wam poznać stan techniczny pojazdu. Będziecie dobrze wiedzieć, co tak naprawdę kryje się w tym samochodzie. I przypominam też, że dodatkowo takie samochody należy raz do roku przynajmniej przeglądać. I jeszcze dodam, że w starych testach Model S i X tak naprawdę najlepiej jest je przeglądać co pół roku. Słuchajcie, bardzo dziękuję Wam za oglądanie i serdecznie zapraszam do dalszego wspierania i subskrybowania naszego kanału, bo to pozwala nam się rozwijać i daje nam energię do pracy. Trzymajcie się, cześć!